twoja ekipa macie apetyt na postapo. Chcecie świata po zagładzie, zdegenerowanego społeczeństwa, pierwotnych instynktów na tle zrujnowanej nowoczesności. Chcecie brudu i surowości, żyjących z rozdawania ołowiu gangerów i stróżów wyjętego spod pachy prawa, warkotu silników, huku wystrzałów, krwiożerczych mutantów i zabójczych maszyn. Jednocześnie nie za bardzo chcecie czekać, aż mistrz gry dowie się wystarczająco dużo, żeby móc poprowadzić swoją pierwszą sesję. Chyba mam coś dla was. Neuroshima to świetna opcja dla wszystkich fanów postapo i gorąco zachęcam, żeby zagłębić się w jej świat. Już na etapie tworzenia postaci będziecie czuli się jego częścią, jeśli przed waszą sesją 0 cała wasza ekipa obejrzy ten film. Oto pigułka informacyjna na temat świata, w którym przyjdzie wam przeżyć mnóstwo przygód. Jak również rozpoczęcie dłuższej serii, w której będę opowiadał o zasranych stanach i wszystkich ich aspektach. Zapraszam. Informacje zawarte w tym odcinku w większej szczegółowości znajdziecie w podręczniku głównym Neuroshimy, do którego przeczytania gorąco zachęcam. Ja serwuję wam dzisiaj jedynie trochę przystawek, na których możecie przejść przez wiele przygód, ale z apetytem na dowiedzenie się więcej. Gotowi? No to zobaczmy, w jakim świecie przyszło nam żyć. Wędrując wśród spieczonych słońcem asfaltowych szlaków, napotkasz całe kolumny zardzewiałych wragów. Przejdziesz obok powyginanych drogowskazów mówiących o miejscach, które przed 30 laty spłonęły w wielkich kulach ognia. Wymarły od zaraz lub rozpadły się w obłokach kwasu. Zatrzymasz się na nocleg w opuszczonych przydrożnych barach. Z flaszką bimbru w ręce oprzesz się o dystrybutor na dawno już do cna splądrowanej stacji benzynowej. Przyzwyczaisz się do chrzęstu szkła pod butami. Piach, rdza, kurz i wszechobecny śmieć zawładnęły opuszczonym przez ludzi światem. Niegdyś w każdym z tych miejsc grałaby muzyka. Słyszałbyś ludzkie głosy, śmiechy, kłótnie. Na niezliczonych ekranach wyświetlałyby się wiadomości, teledyski albo reality show. Teraz wszystko ucichło. Szurają tylko wędrujące z wiatrem śmieci. Szeleszczą utkwione w zakamarkach reklamówki. Skrzypią nienaoliwione zawiasy. Dziś to, co niegdyś przeznaczono dla kilkuset milionów, zasiedla mała garstka ocalałych. Nikt przy zdrowych zmysłach nie byłby w stanie długo wytrzymać w tej pustce i ciszy samotnie. Spotkanie drugiej osoby pośród tego pustkowia to już dobra okazja do napicia się razem. Choćby wody. Jednak często okaże się, że na widok sylwetki człowieka na horyzoncie sięgniesz po broń, a potem schowasz się pośród zgliszczy. Nigdy nie wiadomo, kogo diabli niosą, a człowiek przezorny to człowiek żywy. W świecie Neuroshimy do 5 września 2020 roku wiele miast znacznie się rozrosło, a największe metropolie stały się prawdziwymi Goliatami. To niewątpliwe osiągnięcie cywilizacji stało się celem ataku maszyn na iście piekielną skalę. Teraz Stany to jedna wielka ruina. Na swojej drodze napotkasz osiedla opustoszałych domków jednorodzinnych. Zdawałoby się, że tylko czas odcisnął na nich swoje piętno. Innym razem gdzieś z wysoka ujrzysz monstrualny krater ziejący pośrodku morza żelbetonowych kikutów i pordzewiałych stalowych szkieletów. Wejdziesz w dzielnice strawione pożarami. Ujrzysz ulice przerwane szczelinami. Budowle, które dopiero od poziomu 3. piętra wystają ponad tafle uwolnionych wód gruntowych. Gdzieś pośród tego szarego cmentarzyska mieszkają ocaleni, czyli wszyscy ci, którzy zdołali przetrwać apokalipsę lub urodzili się już po niej. Miejsca, w których gromadzą się większe skupiska, to nowe centra dawnych miast. Każde z nich jest namiastką starej cywilizacji. Często znajdziesz w nich bar, w którym zjesz porządnie i dosyta, wykupisz nocleg, a na koniec zatankujesz bak do pełna. Łatwiej będzie tam znaleźć jakąś robotę, a znaleziony podczas przygód sprzęt wymienić na inne towary. Tutaj usłyszysz zarówno muzykę, jak i rozmowy. Pośmiejesz się i pokłócisz. Wymienisz informacjami z różnych zakątków okolicy i zaplanujesz kolejny ruch. Będziesz też przestrzegał miejscowego prawa, bo inaczej srogo oberwiesz. To miejsca, które uświadomią ci, że ludzkość wciąż trwa
przetrwamy. Tutaj poczujesz, że żyjesz, a gdy kieszenie znów zrobią się puste, tak jak za każdym razem ruszysz w drogę. Niezależnie od tego, czy motywacją jest zew przygody, czy po prostu pełny żołądek. Dawniej ludzie byli do siebie bardzo podobni. Mimo że różnili się ze względu na zainteresowania czy wykonywany zawód, nie stało to nawet obok różnorodności, którą mamy teraz. Kompletne odcięcie od reszty świata sprawiło, że teraz każda najmniejsza wioska stanowi osobną społeczność, ze swoimi tradycjami, wierzeniami, prawami. Nierzadko nie masz pojęcia, czego spodziewać się po człowieku, którego spotkasz na drodze. Stąd bierze się wszechobecna nieufność. Jednocześnie ciężko nazwać człowieka dziwnym, bo zaczyna brakować utartych schematów. Razem ze starą cywilizacją zniknęło pojęcie normalności. A może powinniśmy mówić o nowej normalności? Bo jednak w tej różnorodności jest trochę reguł. Dziś tylko specjaliści mają mniej więcej stałą pracę, za którą otrzymują przynajmniej część tego, czego potrzeba im do przetrwania. Jeśli masz coś, w czym jesteś naprawdę dobry, a co przyda się komuś w świecie po apokalipsie, połączysz koniec z końcem, zajmując się właśnie tym. O konkretnych zawodach w świecie Neuroshimy opowiem jednak w filmie o tworzeniu bohatera. Teraz zajmijmy się tymi wszystkimi niewyspecjalizowanymi ludźmi, którzy stanowią trzon populacji zesranych stanów. Stanowcza większość ludzkości zajmuje się zbieractwem. Ocaleli bez skrupułów żerują na tym, co pozostawiły po sobie ofiary końca świata. Najróżniejsze rodzaje sprzętu znajdują zastosowanie w dzisiejszym świecie, a odnajdywanie ich pośród ruin stanowi często bardzo niebezpieczne, ale i lukratywne zajęcie. Ci, którzy mieli na tyle szczęścia, by osiedlić się lub dorastać na żyznych, płodnych ziemiach, stali się nowymi rolnikami. Zupełnie jak dawniej pozwalają rosnąć własnemu żarciu. Jest jednak wielu takich, którzy chcieliby zagarnąć urodzajne ziemię dla siebie, więc to nie mniej ryzykowny sposób na życie. Ostatnia z wielkich grup pospólstwa to rozbójnicy, żerujący na życiach innych. Walczą o przetrwanie wymachując spluwą i łomem i często nieźle obławiają się na swoich upieszczych wyprawach. Do tej grupy można spokojnie zaliczyć również wszystkich tych najemników, którzy w zamian za gamble bronią poczciwych ludzi przed wszelkiej maści oprychami. Ci, co cenią się nieco niżej, często zapewniają ochronę w zamian za wikt i opierunek. Dla byle farmera nie liczy się jakość jego ochroniarzy. Ważne, żeby wyglądali groźnie i żeby byli gotowi zapłacić za ogień ogniem. Bywa, że jedna i ta sama osoba będzie zajmowała się w trakcie swojego życia wszystkimi tymi rzeczami, albo nawet wszystkimi naraz. W świecie Neuroshimy przebranżawianie się i robienie nadgodzin jest co najmniej tak samo popularne jak u nas. Między innymi właśnie podróżowanie odróżnia awanturnika od typowego mieszkańca zasranych stanów. Każda podróż to ściąganie na siebie niebezpieczeństwa, więc niewielu szarych ludzi podróżuje. Również z tego powodu wymiana informacji między osadami jest mocno ograniczona. Często jedynym źródłem wieści z szerokiego świata, który stanowi zwykle kilka okolicznych wiosek i większe miasteczko, jest kursujący raz na tydzień kurier. A karawana przybywająca z dalekich stron to już prawdziwa fascynacja. Taka izolacja to idealne wprost warunki do rodzenia się rozmaitych legend. W knajpach można usłyszeć historie mrożące krew w żyłach i przyklejające dupy do stołków. Między innymi dlatego tylko część ludzi ma na tyle odwagi, by wyściubić nos poza swoje dobrze znane zadupie. Właśnie w takich śmiałków wcielą się gracze. Główne szlaki wędrówek to autostrady i drogi stanowe. Spotkasz na nich różnych ludzi z rozmaitych zakątków zasranych stanów, po których możesz spodziewać się wszystkiego, prócz nijakości. Będą to zbrodniarze uciekający przed swoją mroczną przeszłością. Marzyciele poszukujący nowej, lepszej przyszłości. Ludzie wędrujący w interesach i wielu innych. Wzdłuż tych szlaków najłatwiej znaleźć funkcjonujące bary i zajazdy. Postój w każdym z nich, nieważne jak zapyziałym i jak obskurnym, będzie świetną okazją do wysłuchania ciekawej historii i rozeznania się w okolicy. Na szerokiej szosie również najłatwiej o guza, bo gangerzy czają się przecież przede wszystkim tam, gdzie jest to szabrować. Nieważne jednak, którą z dróg wybierzesz. Nie unikniesz niebezpieczeństwa. Szlaki zesranych stanów przecinają bowiem tereny świecące od promieniowania, śmierdzące od skażenia, krainy iście nie z tego świata. Absolutnie wszędzie masz szansę napotkać zbłąkanych gangerów, głodnych przedstawicieli postapokaliptycznej fauny, potworne mutanty, albo maszyny z ostrzami gotowymi do szatkowania. Czasem największym wyzwaniem okaże się po prostu pogoda, albo wyczerpujące się zapasy. Gdziekolwiek byś się nie udał, czeka cię inny rodzaj walki o przetrwanie.
Nie ma już telewizji i serwisów informacyjnych. I nie ma też internetu. I wszystkiego, co można było w nim wyszukać. Gazety to rzadkość. Ludzkość powszechnie wróciła do ustnego przekazywania informacji. Tak to już jest, że słucha się przede wszystkim tych, co opowiadają ciekawie, więc ludzie nie wahają się przed kolorowaniem swoich historii wyssanymi z palca dyrdymełami. W ten sposób na nowo zaczęły powstawać już wspomniane legendy. Warto ich słuchać, choćby dla omilenia tych ponurych wieczorów, podczas których tylko bardzo dobra opowieść powstrzyma cię przed łyknięciem tornado. Zdarza się, i to nawet nie tak rzadko, że wyłapie się z nich kilka ziaren bardzo użytecznej prawdy. Moloch to sprawca tego całego zamieszania i główny zły Neuroshimy. Nazywa się tak zarówno ogół zbuntowanych maszyn, jak i ziemie do nich należące, zajmujące sporą część północno-zachodnich Stanów. Są ludzie, którzy uważają go za legendę, ale to najprawdziwsza i najbrutalniejsza sprawca tego świata. To monstrualna sieć stali i elektroniki, nieustannie rozrastająca się coraz dalej na południe, włączająca w swoje wielkie cielsko fabryki i elektrownie, wznosząca bazy i kolejne ufortyfikowane stanowiska. To ostateczna manifestacja potęgi zbuntowanych maszyn. Moloch powstał w dniu buntu sztucznej inteligencji i od tamtego czasu nieprzerwanie się rozrasta. Wypowiedział wojnę ludzkości, a ta ją podjęła. Teraz linia frontu ciągnie się gdzieś na północy Stanów, a tocząca się na niej wojna to najokrutniejsza batalia, w jakiej przyszło brać udział ludziom. Walczą z przeciwnikiem pozbawionym uczuć, zaprogramowanym jedynie na ich zniszczenie. Mnóstwo uważa ich walkę za beznadziejną, ale to właśnie ich starania powstrzymują Molocha przed wybiciem resztek ludzkości. Jego roboty można spotkać również na południu. Tam przeprowadzają zwiat, wyszukują cennych obiektów i miejsc do rozbudowy. Kiedy nie rozszarpują ludzi na strzępy, porywają ich, aby w laboratoriach, gdzieś w głębi trzewi bestii, przeprowadzać na nich eksperymenty. Pozostałe po tych nieszczęśnikach mózgi i reszty ciał Moloch często łączy ze swoimi robotami w celu doskonalenia ich funkcjonowania lub ku przerażeniu żołnierzy frontu. Mutanci są dziećmi Molocha, owocem jego eksperymentów na ludziach i nie tylko. Na 30 parę lat po rozpoczęciu wojny są nowymi mieszkańcami świata rodem z laboratorium. Co fascynujące, wiele gatunków potrafi samodzielnie się rozmnażać. Wiele z nich to potwory bez nawet śladu samoświadomości, pragnące jedynie pożywienia. Czasem przepełnione bezrozumną agresją, a czasem sprytne i cierpliwe. Przyjmują najróżniejsze rozmiary, kształty i formy. Od wielgachnych, napakowanych humanoidów z apetytem na ludzkie mięso i smykałką do ciężkich splów, po chude, popielate bestie o niewidzących oczach, psim węchu, małpim refleksie i ptasim muszczku. Są jednak i tacy, których na pierwszy rzut oka nie sposób odróżnić od człowieka. Oni gromadzą się we własnych wioskach lub żyją potajemnie pośród ludzi. W wielu społecznościach mutanci są niewolnikami, w innych są po prostu wyszydzani, a w tych nielicznych żyją na równi z ludźmi, w pokoju. Najczęściej jednak postrzegani są jako dzieci Molocha i traktowani zgodnie ze swoim rodowodem, nienawiścią i ołowiem. Działania Molocha wycelowane w ludzkość przy okazji sprowadziły zagładę na przyrodę, jaką znaliśmy. Im dalej na północ, tym gorszy obraz ekologicznej katastrofy przyjdzie nam oglądać. Na północy ziemie są skażone i jałowe. Większość tamtejszych zbiorników wodnych to sadzawki z płynną trucizną. Tamtejsza zieleń dysponuje ogromnym arsenałem toksyn, na które uodporniły się tylko najtwardsze z nowych gatunków. A skoro już wspomnieliśmy o tamtejszych zwierzętach, to menażeria wściekłych i wiecznie głodnych bestii, które nie pogardzą żadnym poszukiwaczem przygód, który zanadto zbliżył się do ich legowisk. Na południu zaś bez większego problemu da się uprawiać żywność. Dzisiejsza kukurydza ma mało wspólnego z tą przedwojenną, ale tak samo napełnia żołądek. Tam też łatwiej znajdziesz wodę, której wypicie bez wcześniejszego odkażenia rzadziej będzie oznaczało śmierć, jak i stada zwierząt znacznie bardziej przypominające te znane z przedwojennych atlasów. Dobór naturalny od zawsze pozostaje bezlitosny. Te organizmy, które nie przetrwały w nowej rzeczywistości, zostały wyeliminowane. Przyspieszona nuklearną zagładą ewolucja wyprodukowała nowości, o których przedwojennym badaczom nawet się nie śniło.
W zasranych Stanach nie znajdziesz waluty o wystarczającym autorytecie, by była szanowana wszędzie, gdzie się znajdziesz. Ludzie powszechnie wrócili do handlu wymiennego. W wielu miejscach żyjesz z tygodnia na tydzień, więc nie interesują cię ani monety, ani papierki. Jeśli dajesz komuś znaleziony pośród ruin sprzęt, chcesz w zamian dostać tyle żarcia, by przetrwać do kolejnego cudownego znaleziska. Jeśli sprzedajesz komuś żarcie, chcesz jego usług lub amunicji, żeby samodzielnie bronić swojej farmy przed oprychami i drapieżnikami. Każdy jeden pocisk, który wystrzelisz, mógłbyś kiedyś wydać na posiłek w barze. Twoje całe życie jest zależne od twojej ekonomii. Wszystko, co potrafisz i wszystko, co masz, ma wartość odzwierciedloną w towarach i usługach, których potrzebujesz. Jednocześnie w poszczególnych miejscach zrujnowanego świata te same rzeczy mają inną wartość. W wiosce wybudowanej na terenie dawnego salonu samochodowego sprawne auto dostaniesz w zamian za przeterminowanego Snickersa, a na odciętej od świata farmie za ten sam samochód dostaniesz zapasy na 2 tygodnie dla ciebie i twojej drużyny. Handlują wszyscy ze wszystkimi, ale handlarz handlarzowi nierówny. Handel, nazywany dziś gamblingiem, jest sztuką. Przekonasz się bardzo szybko, że sprytne transakcje i wyszukiwanie okazji to droga do sukcesu. Przeklniesz do 4. pokolenia człowieka, który na pustyni obedrze cię do golasa w zamian za kilka litrów wody i paliwa. Ale innym razem będziesz żył jak król, kiedy wjedziesz do wioski z zapasem leku na tamtejsze choróbsko. Tornado to bezkonkurencyjnie najpopularniejszy narkotyk zasranych Stanów. Po jego zażyciu zapominasz o okropieństwach teraźniejszości i na czas narkotycznego upojenia przenosisz się do czasów sprzed zagłady. Tornado uzależnia mocniej od czegokolwiek innego. Mało jest takich, którzy nigdy go nie spróbowali. Za to wielu takich, którzy żyją tylko po to, by wziąć kolejną działkę. No ale nic dziwnego. To czarne świństwo pozwala ludziom stłamszonym trudami codzienności przenieść się do raju, jaki stanowi dla nich świat sprzed wojny. I to tyle. To powinno ci wystarczyć, żeby nie czuć się zagubionym podczas twojej pierwszej przygody w świecie Neuroshimy. Drogi mistrzu gry, mnie do głowy przychodzą tylko 3 opcje. Po pierwsze, możesz pozwolić swoim graczom przyjść na pierwszą sesję bez żadnej wizji świata, w którym rozegrają swoją pierwszą przygodę. Już po zajęciu miejsc przez wszystkich przeznaczysz kilkadziesiąt minut, żeby wszystko przedstawić. Jeśli masz graczy, którzy zaangażowali się już po usłyszeniu hasła postapo, za chwilę przejdziecie do tworzenia bohaterów, a ty będziesz spokojny, że wszyscy wiedzą, o co biega. Po drugie, możesz rozesłać graczom materiały do przeczytania. Jeśli graczowi wyjdzie cholernie trudny test niezłomności lub jeśli ma cechę z pochodzenia czytanie to życie, znajdzie czas na skrupulatne przestudiowanie wysłanych przez ciebie materiałów i o niego również będziesz spokojny. A po trzecie, możesz pokazać swojej ekipie ten film. Powstał przecież właśnie dla ciebie i dla twoich graczy. I jakoś już tak dziwnie mamy, że zwykle łatwiej nam kliknąć w YouTube'a niż otworzyć PDF-a, więc filmik będzie obejrzany już po kilkunastu minutach. I BUM! Zaoszczędziłeś właśnie mnóstwo energii i czasu, które możesz wpompować w przygotowywanie waszej pierwszej przygody. Jednocześnie gracze są zadowoleni, że wiedzą, w co w ogóle będą grali. A może nawet mają już pomysły na bohaterów. Filmik o ich tworzeniu nadejdzie niebawem. Więcej o wspomnianych dziś zagadnieniach świata Neuroshimy, jak i o innych jego aspektach opowiem w osobnych, obszernych materiałach. Jeśli w świecie Neuroshimy jest coś, co uważasz za bardzo ważne lub szczególnie cię rajcuje, daj znać w komentarzu, a na pewno zrobię filmik na ten temat. Jeśli jednak już teraz chcesz dowiedzieć się więcej na temat świata, lekturę polecam rozpocząć od rozdziału Świat – Pierwsze spojrzenie, zaczynającego się na 19 stronie podręcznika głównego. Jeśli jednak chcesz jeszcze czegoś i to najlepiej w skondensowanej formie, na szybko, polecam rozdział Faku, zaczynający się na 357 stronie podręcznika głównego. Uważam świat Neuroshimy za naprawdę fascynujący temat i będzie on potężnie rozwinięty na moim kanale. Jeśli nie chcesz ominąć kolejnych materiałów, zasubskrybuj ten kanał i zastrasz dzwoneczek łatwym testem zastraszania, żebyś na pewno otrzymał powiadomienie. Życzę wam mnóstwa świetnych sesji w zasranych Stanach. Do zobaczenia.